Wyobraźcie sobie, że kierujecie studiem Game Dev i właśnie jesteście przed podpisaniem umowy na wydanie nowej gry z największymi gigantami z branży. Zarówno wy, jak i wasi współpracownicy wpadacie w euforię. Jednak tuż przed podpisaniem takiej umowy lokalny polityk karierowicz mówi na wasz temat kilka nieprawdziwych informacji, a wystraszeni giganci zrywają z wami dalsze rozmowy. Brzmi jak scenariusz rodem science fiction, jednak to wydarzyło się w 38 Studios i ich, jak to wtedy określano, WoW Killera Project Copernicus. Dziś opowiem wam o niesamowitej historii upadku tego producenta i tego, skąd do cholery wziął się tam emerytowany baseballista, który zarządzał całym przedsięwzięciem. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Partnerem odcinka jest wydawnictwo SQN, wydawca książki Wciśnij Reset. Więcej o tym powiem w dalszej części filmu. Nasza opowieść zaczyna się w stanie Massachusetts, w którym znany baseballista Curt Schilling spędzał emeryturę na zarządzaniu swoją nową firmą gamingową. Pomysł na takie przedsięwzięcie zrodził mu się w trakcie gry w World of Warcraft, gdzie podczas jednego z rajdów Curt oznajmił swoim towarzyszom, że zakłada firmę produkującą gry i czy ktoś byłby chętny dołączyć. W ten sposób zrekrutował swoich pierwszych pracowników. Firma początkowo nosiła nazwę Green Monster Games, jednak szybko zmieniła się w 38 Studios, której nazwa wzięła się z numeru, jaki Curt dumnie nosił na swoich plecach jako zawodnik baseballowy. Firma powstała w 2006 roku i postanowiła zrobić, jak to wtedy określała, swoje World of Warcraft. Sama praca w 38 Studios dla wielu wyglądała jak praca marzeń. Darmowe karnety na siłownię, obfite ubezpieczenia i benefity jak laptopy gamingowe za grube tysiące dla każdego pracownika. W skrócie, Curt nie stronił od rozdawnictwa różnych bajerów. I chociaż dzisiaj takie benefity jak darmowy karnet na siłownię, darmowe posiłki i ubezpieczenia nie robią w 2026 na nikim wrażenia, to pamiętajmy, że mówimy o historii mającej miejsce 20 lat temu. W skrócie 38 Studios wyglądało jak praca marzeń w świecie, gdzie co chwilę zamykają się kolejne studia game devowe lub panują masowe zwolnienia, niskie pensje, bez żadnych dodatków. Sami pracownicy często wspominali Curta raczej jako sympatycznego szefa, który dbał o dobrostan swoich podwładnych. On sam natomiast wyniósł to z pracy jako sportowiec, dla którego najważniejsza była drużyna i świadomość, jeśli wszyscy gramy do przysłowiowej jednej bramki. Wtedy, idąc tą maksymą, jesteśmy w stanie przynosić góry. Gra, nad którą pracowano, nosiła nazwę Project Copernicus i miała być to gra MMORPG, tak jak World of Warcraft. Dla kontekstu, tak jak dzisiaj każdy chce mieć swoją grę usługę, tak wtedy każdy chciał mieć swojego WoWa. Curt Schilling po zakończeniu kariery baseballisty był obrzydliwie bogaty i wierzył, że da radę zrobić MMORPG bez żadnego doświadczenia z produkcją gier. Często sami pracownicy musieli go sprowadzać na ziemię, kiedy ten przychodził do nich z pomysłem na mechanikę, którą właśnie podpatrzył u konkurencyjnej gry, której wprowadzenie było po prostu bez sensu w tym konkretnym projekcie. Oglądając trailery Project Copernicus, nie trudno odnieść wrażenia, że miała być to ogromna gra i prawdopodobnie jeden z najlepszych MMORPG-ów w historii, przy której pracowali sami profesjonaliści. Za design świata odpowiadał znany rysownik komiksów ze Spider-Manem i Spawnem jak Todd McFarlane, za scenariusz odpowiadał R.A. Salvatore, który w tamtym czasie zyskał nagrodę najlepszego autora New York Timesa aż 22 razy pod rząd. Oprócz tego na pokładzie projektu byli najbardziej utalentowani designerzy i programiści, którzy pracowali przy EverQuestie, The Elder Scrollsach, World of Warcraft i wielu innych grach z najwyższej półki. Do 2009 roku projekt pochłaniał znaczące środki finansowe, które szły nie tylko na rozwój gry, ale i na liczne dodatki do pensji pracowników. Curt Schilling dokładał do projektu coraz więcej ze swoich licznych oszczędności i jednocześnie szukał nowych inwestorów, którzy mogliby mu pomóc w finansowaniu tego bądź co bądź wielkiego projektu. W tym samym roku THQ, który był jednym z największych gigantów branży, zaczął mieć poważne problemy finansowe i chciał on sprzedać jedno ze swoich studiów zależnych Big Huge Games. Byli oni znani m.in. z serii strategii Rise of Nation, dodatku Asian Dynasties do Age of Empires 3, a obecnie byli bliscy ukończenia kolejnego megahitu, który miał być RPG Kingdoms of Amalur Reckoning. Curt postanowił wyłożyć kasę na zakup tego studia, ponieważ gra jego zdaniem wyglądała bardzo dobrze i koszty dokończenia jej nie były tak znaczące. Oprócz tego w wypadku sukcesu Kingdoms of Amalur miałby argument dla potencjalnych inwestorów przemawiający za rentownością jego przedsięwzięć. Niedługo po zakupie Copernicus miał stać się częścią budowanego teraz uniwersum Amalura, jednak oba zespoły, zarówno Big Huge Games, jak i 38 Studios, miały pełną swobodę w kwestii narracji fabularnej. Obie gry miały dziać się bowiem setki lat po sobie, przez co nie musiano przykładać się do tego, aby fabuła obu z nich była spójna. Gra miała zostać wydana przez EA i był to dosyć sprytny manewr Curta Schillinga,
który poniekąd przerzucił koszty związane z dystrybucją i wypłatą czeków dla pracowników Beach Huge Games do nowego wydawcy. Jednak w tym samym czasie główny projekt, czyli Copernicus, dalej nie miał ani inwestora, ani wydawcy. I z każdym dniem wysysał z portfela Kurta coraz więcej pieniędzy. 6 marca 2010 roku Kurt zorganizował w swojej prywatnej posiadłości w Massachusetts zbiórkę funduszy na, teraz uwaga, film dokumentalny o II wojnie światowej. Tak, pan Kurt Schilling miał czasem naprawdę szalone pomysły i różne od siebie. Kurt interesował się tamtym okresem, zbierał różne pamiątki i przedmioty, a w jego kolekcji znalazły się nawet nazistowskie mundury, które z wiadomych powodów wzbudzały również masę kontrowersji. Zaprosił tam grube ryby z całego regionu, w tym ówczesnego gubernatora stanu Rhode Island, Donalda Carcieriego. Carcieri zaczął rozmawiać z Kurtem o 38 Studios, gdzie baseballista zaczął skarżyć się, że stan Massachusetts nie dał mu żadnej ulgi podatkowej ani wsparcia w tym projekcie. Gubernator nie znał się na grach, ale z racji, że Schilling był legendą regionu, wizja przeprowadzki 38 Studios do Rhode Island była bardzo kusząca i PR-owo podniosłoby wartość stanu. Po rozmowie Kurtowi spodobał się ten pomysł, tym bardziej w tamtym okresie Rhode Island realizował plan rozwoju sektora technologii, który miał uczynić stan, jak to wtedy nazywano, doliną przemową ze wschodniego wybrzeża, której jądrem w tej narracji miało być 38 Studios. W ten sposób pracownicy wystawiali swoje domy z hipoteką w Massachusetts na sprzedaż i masowo przenosili się ze swoim liderem do sąsiedniego Rhode Island. 38 Studios dzięki pomocy lokalnych władz otrzymał liczne ulgi podatkowe, a także banki oferowały atrakcyjne pożyczki na rozwój gry. Na cały ten krajobraz nie wpływała tylko charyzma i sława Schillinga, do pieca swoje 3 grosze dorzucali również politycy, którzy argumentowali, że przez rozwój regionu bezrobocie drastycznie spadnie, ponieważ będą otwierać się nowe miejsca pracy. Jednak w tej układance pojawił się ktoś, kto postanowił zniszczyć ten na papierze piękny krajobraz. Lincoln Chafee, niezależny kandydat starający się o stanowiska gubernatora stanu, obrał sobie 38 Studios jako łup dla rozwoju swojej przyszłej politycznej kariery. 6 sierpnia 2010 roku wystosował pismo z prośbą o wstrzymanie świadczeń dla 38 Studios i nagłaśniał, że inwestowanie w tę firmę jest ryzykowne. Często w swojej retoryce zaznaczał, że skoro 38 Studios ma być taką świetną inwestycją, dlaczego stan Massachusetts nie próbował zatrzymać jej u siebie? W rozmowach z dziennikarzami mówił: w obecnych warunkach, gdy niełatwo o pożyczkę, a samo zdefiniowanie wysokości kapitału własnego nastręcza trudności, czemu władze Rhode Island nie przyjrzały się innym firmom, zanim zdecydowało się ostatecznie na 38 Studios? Spodziewałbym się ogromnego zainteresowania i usilnych starań innych stron o otrzymanie kredytów w wysokości 75 milionów dolarów. Wydaje mi się, że już praktycznie od pierwszego dnia umowa z 38 Studios była samospełniającą się przepowiednią, która rozpoczęła się od przypadkowego spotkania między naszym gubernatorem a Kurtem Schillingiem. Mimo to pożyczka została przyznana. Do końca 2010 roku i przez pierwszy kwartał 2011 Kurt Schilling i jego kierownicy kilkakrotnie zwracali się do zespołu 38 Studios, twierdząc, że umowa jest bliska finalizacji i obiecują prędki przypływ gotówki. W trakcie przeprowadzki Kurt zachęcał wszystkich pracowników, aby w razie wątpliwości przychodzili do niego i pytali o co tylko chcą, ponieważ zależało mu na transparentności i grze zespołowej, którą wyniósł ze swojej kariery jako sportowiec. 8 kwietnia 2011 roku 38 Studios oficjalnie przeprowadza się do Providence w stanie Rhode Island i wynajmuje 6-piętrowy budynek One Empire Plaza. Jeden z pracowników, Tom Ang, wspomina ten dzień tymi słowami: rozglądaliśmy się tam z myślą, tu jest idealnie, rozkręcamy imperium. Wielu deweloperów 38 Studios od razu pokochało Providence. Małe, urokliwe miasteczko, siedziba niedaleko centrum z łatwym dojazdem. Przez cały 2011 rok prace nad Copernicusem przybierały na sile. W dodatku firma cały czas zatrudniała nowe osoby, co wynikało z umowy ze stanem Rhode Island, w której firma Schillinga zadeklarowała, że stworzy 128 nowych miejsc pracy w ciągu 12 miesięcy od jej podpisania i kolejne 175 i 150 miejsc w kolejnych latach. Jednak firma z One Empire Plaza nie była tak stabilna, jak się prezentowała. Firma wydawała 4 miliony rocznie. Ta ogromna suma sprawiła, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy firma przepaliłaby cały swój kapitał, a Rhode Island chciało zobaczyć jakikolwiek przychód wynikający chociażby z wydania gry. W 2012 roku widać było poważne spowolnienie. Pensje stanęły, zatrzymano zatrudnianie nowych pracowników, a awanse były dołożeniem nowych obowiązków bez zmian wynagrodzenia. Sytuacja w firmie robiła się dosyć napięta i potrzebowali jakiejkolwiek premiery na już. I tutaj do akcji wkracza zakupiona parę lat wcześniej firma Big Huge Games. 4 lutego 2012 roku zostaje wydane Kingdoms of Amalur Reckoning.
Była to trudna premiera, ponieważ parę miesięcy wcześniej Bethesda wypuściła na rynek Skyrima, który z miejsca zmiótł jakąkolwiek konkurencję. Gra jednak miała w zanadrzu ciekawy świat, świetny system walki, a całość wyglądała jak wielkie zaproszenie do nadchodzącego Kopernikusa, który miał dziać się w tym samym świecie. Kingdoms of Amalur Reckoning było dosyć udaną premierą jak na debiut nowej marki i zyskał bardzo dobre opinie zarówno od recenzentów, jak i od graczy. 1 maja 2012 roku 38 Studios nie wywiązało się z umowy i nie przelało raty kredytu udzielonego przez Rhode Island. Pracownicy podczas wizyty do lekarza przekonywali się, że ich ubezpieczenia wygasły, zaś nowy gubernator Lincoln Chafee trafił na idealny grunt, aby ponownie wywołać polityczną awanturę wokół firmy Kurta Schillinga. 14 maja powiedział przed dziennikarzami, że ma zamiar dopilnować, by 38 Studios było wypłacalne. Te słowa rozniosły się w branży szerokim echem. Schilling prowadził właśnie rozmowy z Tencentem i Nexonem na temat finansowania produkcji Kopernikusa. Kiedy we wszystkich rozgłośniach radiowych rozbrzmiały słowa gubernatora, szef 38 Studios wiedział, że są w poważnych tarapatach. Gubernator ujawnił również zastrzeżone informacje, takie jak termin wydania Kopernikusa, którego premiera miała nastąpić w czerwcu 2013 roku. Lincoln Chafee miał bardzo wysokie ambicje i w pewnym momencie starał się nawet o urząd prezydenta, a 38 Studios miało być jego politycznym łupem. 24 maja 2012 rok. Tego dnia każdy z pracowników 38 Studios otrzymał od zwykle sympatycznego dyrektora Billa Thomasa bardzo chłodny mail. Firma przechodzi trudności finansowe. Aby uniknąć dalszych strat i zaprowadzić możliwe oszczędności, firma uznała, że masowe zwolnienia są absolutnie konieczne. Nie są one ani dobrowolne, ani dyscyplinarne. To oficjalne wypowiedzenie ze skutkiem od dziś, czwartku 24 maja 2012 roku. Dokumenty sądowe ujawniły, że firma miała w tamtym czasie $150 milionów długu. W bankach, u dostawców i ubezpieczycieli. Nie mówiąc już o pracownikach. Kurt Schilling w wywiadzie otwarcie mówił, że jest spłukany. W końcu nastał dzień, kiedy pracownicy przychodząc do biura pytali siebie nawzajem: dostałeś już wypłatę? Nie. A ty? 38 Studios oficjalnie zostało zamknięte 7 czerwca 2012 roku. Pracownicy masowo wynosili drogi sprzęt z biura jako zadośćuczynienie za brak wypłaty, a ochrona tylko rozkładała ręce. Upadek 38 Studios był głośnym tematem przez kolejne miesiące. Opinia publiczna skupiła się na Rhode Island, a całość urosła do bardzo głośnej afery. Po tym wszystkim Kurt Schilling mocno podupadł na zdrowiu i stał się czymś w rodzaju trolla internetowego, wypisującego pod wpływem emocji obelgi na polityków z Partii Demokratycznej. Oglądając dzisiaj zapowiedzi Kopernikusa, nie da się ukryć, że to naprawdę mogła być świetna gra. Jednak na ile tutaj zawiniło rozdawnictwo i przepalenie budżetu Kurta Schillinga, a na ile karierowicz w postaci gubernatora Chafee, to zostawiam wam do rozstrzygnięcia w komentarzach. Przedstawiona tu historia pochodzi z jednego z rozdziałów książki Wciśnij Reset, Triumfy i fakapy w przemyśle gier wideo, które otrzymałem od wydawnictwa SQN, które jest partnerem tego odcinka. Autor książki przeprowadził wywiady z wieloma osobami z branży, a sama książka opowiada o upadku i procesie powstawania studiów odpowiedzialnych za takie serie jak Dead Space, BioShock, wspomniane tutaj 38 Studios i wielu innych. Przy czym autor też nie boi się pokazywać ciemnej strony game devu i daje do zrozumienia, że praca marzeń każdego gracza jest w rzeczywistości bardzo niestabilna i nieprzewidywalna. Link do sklepu SQN znajdziecie w opisie filmu i uważam, że ta książka to jest pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się tak jak ja historią game devu. Dzięki SQN za dostarczenie nam materiału do tego odcinka, a my się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.